Biały, animowany napis na jasnoniebieskim tle. Miło was poznać. Różne osoby w różnych miejscach. Mam na imię Nina. Maria. Lea. Radek. Dora. Flora. Nazywam się Zu. Marcin. Maria. Rita. Marcella. Mam na imię Szymon. Natalia. Napis Miło was poznać, część pierwsza. Jestem. Biologiem. Jestem kobietą, Obywatelem świata. Jestem warszawianką. żoną, przyjaciółką, córką. Człowiekiem. Wymagająca wobec siebie. I jestem trochę nieśmiała. Jestem ciekawska. Lubię, jak mi wyjdzie żart, ale nie zdarza się to jakoś super często. Maturzystką. Ojcem. Smakoszku jedzenia. Kocham jeść. Staram się być artystą. Kocham jeść bardzo. Jestem już bardzo dorosłym facetem. Jestem młodą osobą. Kumplem. Jestem aktorką. Judoką. Wojowniczką. Zasadnicza. Mam 4 szczury i psa. Rośliny takie zielone w ogóle. Bardzo lubię, mam w pokoju 17. Jestem jesieniarą. Marzycielką. Królową marzeń. Jestem mocno oderwana od rzeczywistości w gruncie rzeczy. Jestem fanką Star Wars. Feministką. Romantykiem jak wszyscy, którzy się tu wychowali w Polsce. W marzeniach wyobrażam sobie, że potrafię. I to konkretnie dotyczy flamenco. Kreatywna? Myślę, że jestem kreatywna. Na przykład jak się wprowadzam do nowego miejsca, to najpierw wieszam obrazy. Lubię wędrówki, ale nie za długie. Jestem w stanie gadać cały dzień. Takie do 3 kilometrów. Mam brata i zrobię wszystko dla niego. Jestem bardzo nieśmiała. Wesoły. Pełna sprzeczności. Jestem edukatorką. Europejką. Jestem Napis. Część druga. Jestem Żydem. Znów dynamicznie zmieniają się miejsca i osoby. Żydem. Jestem Żydówką. Jestem Żydówką. Jestem Żydówką. Jestem Żydem. Jestem polską Żydówką. Jestem Żydówką. Jestem Żydówką. Jestem Żydem. Jeszcze nie jestem Żydówką. Oczywiście, że jestem Żydówką. Jestem przed oficjalnym procesem konwersji. Jestem przed Beit Din. Ale jeżeli tak mówić o tym, kim się czuję, to tak czuję się Żydówką i dlatego zaczęłam ten proces konwersji. Ponieważ jestem etnicznie Żydówką. Jestem Żydem, bo mam pochodzenie żydowskie. Praktykuję judaizm. Stałem się Żydem, bo w pewnym momencie podczas pierwszej wizyty w synagodze po prostu poczułem Boga. Bo żyję żydowskim życiem. To jest zakodowane w moim DNA i taka się urodziłam. Bo tak czuję. Bo jestem częścią społeczności żydowskiej w Polsce. Bo moi rodzice byli Żydami. Moi dziadkowie i wszyscy wcześniej. Jest to częścią mnie. Jestem Żydówką, bo tak wybrałam. Urodziłam się w rodzinie, w której świadomość żydowskich korzeni była zawsze obecna, ale tak naprawdę, ponieważ jesteśmy rodziną ateistyczną, niezwiązaną z typowymi tradycjami żydowskimi wynikającymi z religijności, w jakimś sensie to, jak każdy z nas zbudował swoją tożsamość, było decyzją. Napisy. Tożsamość żydowska. Do XVIII wieku religia. Od XIX wieku religia, społeczność, świeckość, tradycja, historia, diaspora. Pieczenie chałki i jedzenie chałki w ilościach ogromnych jest częścią mojej żydowskiej tożsamości. Szymon. Wersje szabatowe to są po prostu monstra. Pokazuje dłońmi odcinek około 30 cm. To nie są chałeczki, które możecie kupić w piekarni, nie wiem, tej długości, tylko to są po prostu potwory, które wyglądają, nie wiem, jak mały rekin. Praktykuję judaizm do pewnego stopnia. Należę do tego rodzaju Żydów, którzy chodzą od Wielkiego Dzwonu, od Jom Kippur do synagogi. Chodzę do synagogi. Radek. Obchodzę święta. Staram się kultywować tradycje żydowskie i zwyczaje. Nie jestem religijny. Każde święto żydowskie obchodzimy. Mimo że nie jestem religijnie praktykująca, prawie w ogóle, to dla mnie jakby każdy dzień jest w pewnym sensie żydowski. Judaizm, religia Żydów, a także zespół wierzeń, wartości i postaw wynikających z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego. Opiera się na monoteizmie, czyli wierze w jednego Boga. Noszenie czapki jest dla mnie ważne.
Staram się także nosić nakrycie głowy, tak jak nam nakazuje religia. Szymon. To, co noszę na głowie, nazywa się kipa i noszę to przez cały dzień. Marcin. Rodzaj oddania czci przodkom, takiej symbolicznej czysto. Zu. To trzymanie szabatu jest dla mnie bardzo ważne. Na przykład w pracy mówię, hej, jestem Żydem, ja nie pracuję w soboty. Dora. Czasami noszę gwiazdę Dawida i to jest też taka terapia po prostu. Mówię sobie, nie możesz się bać. Przecież są ludzie, którzy noszą krzyżyk. Dla ciebie ważna jest ta Magen Dawid, prawda? Gwiazda Dawida. Podoba mi się ten naszyjnik, dostałam go też na swoją bar micwę od moich rodziców i lubię nosić jakieś takie małe znaki. Pokazuje naszyjnik z gwiazdą Dawida. Napis. Bat mitzwa, po hebrajsku córka przykazania. W judaizmie dziewczynka osiąga religijną pełnoletność po ukończeniu 12 lat. To cezura życiowa, od której zaczyna się osobista odpowiedzialność za życie religijne i moralne. Bar mitzwa, po hebrajsku syn przykazania. W judaizmie chłopiec osiąga religijną pełnoletność po ukończeniu 13 lat. Staje się wtedy osobą dorosłą religijnie, czyli ponosi odpowiedzialność związaną ze spełnianiem lub nie nakazów Tory. Działam w bardzo wielu organizacjach żydowskich w Polsce. Białe napisy. Hillel, żydowska organizacja studencka, Maccabi Warszawa, żydowski klub sportowy, Gmina Żydowska, JCC, Centrum Społeczności Żydowskiej, JDC, żydowska organizacja humanitarna. W Hillelu, w Maccabi Warszawa, w Gminie Żydowskiej, w JCC, w JDC. No więc przez kilka lat działałam w takiej organizacji Hashomer Hatzair, czyli po hebrajsku to jest dosłownie młody strażnik i to jest taki przedwojenny żydowski ruch młodzieżowy, taki ruch edukacyjny, trochę jak KIK, trochę jak harcerstwo. Należy też do takiego stowarzyszenia Drugie pokolenie ocalałych z Holokaustu. Działam w organizacji żydowskiej w Polsce, którą założyłem. Fundacja Puszka. Chciałem, żeby Żydzi polscy wrócili do starej tradycji żydowskiej, mycwy i cedaki. Micwa, po hebrajsku przykazanie, boskie nakazy pochodzące z Tory oraz z tradycji rabinicznej, w szerszym rozumieniu dobre uczynki lub powinności moralne. Cedaka. Po hebrajsku cedaka, jidysz cdoke, dobroczynność, sprawiedliwość, sprawiedliwe postępowanie. W tym sensie występuje ono w Biblii hebrajskiej, w Talmudzie zaś odnosi się głównie do udzielania potrzebującym pomocy materialnej poprzez jałmużnę bądź w innej formie. Zu. Każdy człowiek jest język, który zna język polski, zna trochę słów z jidysz, bo nie da się inaczej. Białe napisy. Fajny, ciuch, bajzel. Jest git. To jest wzięte z jidysz i oznacza, że to jest dobre. Jidysz, język, którego przed II wojną światową Żydzi z Europy Wschodniej używali najczęściej. Łączy w sobie języki germańskie i słowiańskie, a także wpływy języka hebrajskiego. Marcella. Hebrajskiego się uczyłam, ale nic nie pamiętam. Jeżeli chodzi o hebrajski, to takie bardzo podstawowe rzeczy. Nina. Nie wiem, czy mogę porozmawiać, nie wiem, o filozofii po hebrajsku, ale na pewno się dogadam jakoś. Maria. Sababa. Czyli okej. Napis. Język hebrajski, język północno-zachodniosemicki z grupy kananejskiej. Od 1948 roku urzędowy język Izraela, obok arabskiego. Napis. Izrael, po hebrajsku Israel, po arabsku Israel. Państwo Izrael, po hebrajsku Medinat Israel, po arabsku Dawlat Israel, utworzono 14 maja 1948 roku. Kraj w Azji Południowo-Zachodniej nad Morzem Śródziemnym, na południu ma dostęp do Morza Czerwonego. Stolicą Izraela jest Jerozolima. Natalia. Byłam tam 2 razy i za każdym razem czułam się najlepiej na świecie. Wyobrażałam sobie, że Maria. może to będzie to miejsce, w którym jakoś tak poczuję się w domu, że poczuję fizycznie to bezpieczeństwo. Było dokładnie odwrotnie. Byłam tam najbardziej spięta ze wszystkich moich podróży, jakie odbyłam. Kiedy ludzie mówią Izrael, to mój mózg myśli też, judaizm, więc w tym stopniu jestem powiązana. Flora. Ale z samym państwem, bez tej religii, kultury nie bardzo. Czuję się bardzo związany z diasporą, ponieważ jestem jej częścią. Diaspora, z greckiego rozproszenie. Rozproszenie jednej narodowości wśród innej, także rozproszenie wyznawców jednej religii wśród innowierców. Powszechnie stosowane do określenia Żydów żyjących poza Izraelem. Marcin. I to jest taka więź jakaś taka prawie braterska, no bo jesteśmy w podobnej sytuacji. Jest taki strach przed tym słowem, które jest
osobę wyznającą judaizm. Są te dwa patrzenia na właśnie słowo Żyd. Napis. Żydzi, dosłownie chwalcy Boga. Naród w starożytności zamieszkujący wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, posługujący się wówczas językiem hebrajskim, a w średniowieczu i współcześnie żyjący w rozproszeniu, diasporze, na całym świecie i posługujący się różnymi językami. Nina na ulicy przy klubie Babel i bibliotece. Kultura żydowska z kulturą polską mają mnóstwo związków, jakby jedna trochę współtworzyła drugą. Mają na siebie ogromny wpływ i jakby nie ma jednego bez drugiego. Część trzecia. Jestem Żydem Polakiem. Mówi Radek. Jestem Polakiem. Flora. Czuję się bardziej Polką niż kimkolwiek innym. Zdecydowanie się czuję Polką. Jestem Polką. Jestem Polakiem, Polakiem, Żydem, Polakiem, polskim Żydem, żydowskim Polakiem. Rita. Jestem Polką. Jestem również Polką. Nie wiem, czy czuję się Polką. To jest pytanie, które chyba sobie zadaję częściej Mówi Natalia. niż zastanawiam się, co to znaczy mieć korzenie żydowskie. Lea. Określiłabym siebie jako Polkę. Tak, też się czuję Polakiem. Definitywnie czuję się Polką. Żydówką z Polski. Czuję się Polką żydowskiego pochodzenia. Chyba najbardziej lubię jeziora. Gdynia jest najlepsza. Kocham piłkę nożną. Bardzo lubię Olgę Tokarczuk. Lubię polską sztukę. Tak, uwielbiam Ralfa Kamińskiego. Lubię chodzić po lumpach. Szymon. W sensie po lumpeksach, second handach. Lubię chłodnik, lubię rosół. Absolutnie Polska jest po prostu najpiękniejsza. No nie wyobrażam sobie poza Polską żyć. Nie cierpię disco polo. Jak wyjdę o dowolnej porze roku, po prostu zobaczę te ponure bruzdy ziemi. Po prostu kocham. Żadne palmy mnie nie skuszą. Nina. To jest mój kraj, na który się czasami denerwuję, ale który też bardzo kocham, z którego mogłam wyjechać, ale z jakiegoś powodu nie chciałam i zostałam i myślę, że jeszcze trochę tutaj pobędę. Twarze bohaterów w centrum ekranu. W narożnikach napisy. W lewym górnym jesteśmy polskimi Żydami. W prawym dolnym miło was poznać. Napis na niebieskim tle, choć znamy się od dawna. Napis. Historia Żydów w Polsce liczy 1000 lat. 10 wieków minęło, od kiedy żydowscy kupcy z zachodu i południa Europy zaczęli przybywać na ziemię polskie. W kolejnych stuleciach żydowscy przybysze zostali nie tylko mieszkańcami, lecz także współtwórcami państwa polskiego. Przyczyniali się do jego rozwoju ekonomicznego, wzbogacali kulturę, wrośli w krajobraz polskich miast i miasteczek. Polin to w językach hebrajskim i jidysz Polska. Słowo to oznacza również tutaj spoczniesz. Żydowska legenda mówi o Polsce jako o bezpiecznym schronieniu, które Żydzi odnaleźli na drodze swojej ucieczki przed prześladowaniami. W filmie wystąpili Nina, Natalia, Rita, Maria, Lea, Zu, Dora, Flora, Marcella, Szymon, Marcin, Radek. Film zrealizowali Ola Szmida, Irek Bednosz, Aleksandra Gluba-Pieprz, Grzegorz Luft, Sebastian Stiller. Napis. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Logotypy. Iceland, Liechtenstein, Norway Grants, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polin, Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.